Cześć, ja nazywam się Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w kolejnym odcinku vlogów z Bali. Tym razem z Ubud ruszyliśmy w trip po wyspie, żeby pokazać Wam i samemu zobaczyć oczywiście przede wszystkim taki typowo wiejski krajobraz, piękne pola ryżowe, kilka ładnych wodospadów, restauracje i warungi z pysznym jedzeniem, miejsca, gdzie warto się zatrzymać na nocleg. No i co nam się jeszcze trafi po drodze, to oczywiście będziemy kręcić. Oglądajcie z nami. Krajobraz, przyznajcie, bajkowy. I tak mogłoby pozostać, gdyby nie przypał, którym rozpoczęliśmy tę wyprawę po wyspie. No i aferka, car accident. Mieliśmy pana, który po prostu zupełnie nie spojrzał na drogę, no i otworzył drzwi. Ten pan po prawej, nasz kierowca, zdenerwowany, bo kto nie byłby zdenerwowany, smutny, bo to też strata czasu. Stoimy już z godziny albo i półtorej, czekamy, ponieważ nasz kierowca zatrzymał się przy jakimś warsztacie i na miejscu mu tutaj naprawiają te wgniecione drzwi. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, poraziła mnie dzisiaj bezczelność gościa z drugiego samochodu, który widząc nas najpierw leciuteńko otworzył drzwi, przymknął, a później je otworzył. No i krótko mówiąc wbił się w nas, sam sobie zniszczył, nam zniszczył. Normalnie policja pewnie w Polsce jakby przyjechała, wbiłaby mu mandat. Tutaj zapytałem naszego kierowcę, dlaczego on nie dzwoni po policję. Mówi, że to jest bardzo długa procedura, trzeba jechać do ofisu, do ich urzędu i to następnego dnia albo jeszcze kolejnego. My wynajęliśmy go, więc to tak naprawdę strata czasu. Ja myślę, że to jeszcze może jakieś tam inne wchodzą rzeczy w grę, ale bezczelność faceta, który otwiera drzwi, absolutnie wina jego. I gdy rozmawiamy i patrzę mu prosto w oczy i mówię mu: widziałeś mnie, widziałeś, że jedziemy i otworzyłeś drzwi, a on mówi: nie, to wasza wina, powinniście się zatrzymać, bo ja chciałem zjechać do supermarketu. Powiem Wam, że no, czegoś takiego to jeszcze nie przeżyłem, ale widać, no, wszystko się może w podróży zdarzyć, nawet taka bezczelność, takie kłamstwo w żywe oczy. Na wszystko trzeba być przygotowanym. No co zrobimy? Nic nie zrobimy, czekamy. Po wypadku zjechaliśmy kawałek dalej. I zobaczcie teraz, jak się cała przygoda skończyła. Widzieliście, jak było połamane, a tutaj łomik, dużo szpachli i sprawny lakiernik. Oglądam normalnie, no tam ja widzę troszkę zacieki, nie poszło, ale ogólnie to bardzo, bardzo spoko. W odcinku z Ubud wspominaliśmy, że jest to miasto rzemieślników i artystów. Można ich spotkać w centrum i na obrzeżach, jak tych rzeźbiarzy. Odcinek znajdziecie w zakładce w prawym rogu. Wiecie, że Bali słynie z licznych wodospadów, ale Tegenungan koło Ubud pokazujemy tylko po to, by powiedzieć: odwiedziliśmy, ten nas nie zachwycił, pokażemy Wam później kilka ładniejszych. Chociaż rzeka obok jest naprawdę ładna, a naszą uwagę zwrócili chłopcy, którzy na płociznach szukali pod kamieniami ryb. To ulubione zajęcie chłopaków, takie jak u nas wygłupy na MTB czy trekach. Już słońce siada, dojechaliśmy do Sideman i pokażę Wam jeszcze fajną miejscóweczkę, w której się zatrzymaliśmy. Tutaj jest na dole basenik, a tutaj przed nami pokój. Bardzo fajny, to już trochę naszych gratów. Łazienka. I jeszcze jedno miejsce do spania, także 3 osoby w tym pokoju spokojnie mogłyby się ogarnąć. Fajne. No i oczywiście, jak to w hotelach, zawijaniec, pieseczek. Po pierwszym dniu pełnym atrakcji i emocji musimy sobie jakoś to wynagrodzić. Zatrzymaliśmy się w Sideman, w hoteliku na jedną noc, po prostu nie było tutaj więcej miejsc, ale poszliśmy do restauracji, która ma dobre oceny, Dipadi, która jest bardzo blisko nas, 150 metrów. Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że ceny w karcie są niższe niż w Ubud, bo tutaj chyba jest też mniej ludzi. I karta drinków, i karta jedzenia, także naprawdę spoko. Za chwilę pokażę Wam, jakie tutaj dania zamówiliśmy i co warto spróbować. Co tam posiadasz? Przepyszne
Daiquiri banana. Przepyszne. Tu poczekalnik, tak? Bardzo Krakersik. ciekawy. Krakersik, taki chips. To taki chips. Ze sosem słodko-kwaśnym i tu jest nasza tunata, taki, Boże, jak pięknie podana. Ślicznie wygląda. Gulasz wołowy po indonezyjsku z warzywami, ciekawymi sosami. I o Jezu, jakie żeberka. Wyglądają przepysznie. Ten kolor pochodzi z soku takiego ze ściśniętych bananów. Thank you. Enjoy, please. Thank you. Thank you. Matko, Judorys też wygląda dobrze, banan pieczony. Niewielka wioska Sidemen słynie z pięknych pól ryżowych i hoteli idealnych na dłuższy reset. Jej sława sprawia, że w szczycie sezonu, na który trafiliśmy, zabrakło wolnych pokoi na dłuższy pobyt. Takich i ładniejszych miejsc jak Abyan Ayu Villa jest tu zdecydowanie więcej. Jak w każdej balijskiej wiosce, tak i tu trafiamy na świątynię, która nazywa się Pusech, jest wyjątkowo duża, okazała i trwają w niej przygotowania do ważnego święta, o którym opowiemy w tym odcinku. Ryż, który jest podstawą żywienia na Bali, uprawia się w zasadzie wszędzie. Zbiory odbywają się 3 razy w roku, dzięki czemu można trafić na pola ryżowe w różnych fazach rozwoju. Zobaczcie, jak trafiliśmy. Ryż już powolutku dojrzewa. Za 2 tygodnie będzie gotowy do zbiorów. Jak cały będzie taki żółty. Już niektóre są żółtawe, część zielona, więc on jeszcze potrzebuje chwilę czasu. To już żółty. Prawie gotowy do zbioru. Prawie gotowy do zbioru, dokładnie. No. No, próbowałem, powiem Ci, spoko. No. Oni odcinają te miejsca, gdzie były kokosy, zakładają bańki, zbierają sok i ten sok później fermentuje. Z tego robi się arak. Dorys wybrała Gam Blanc do rysku, tak to się nazywało. Waterfall, czyli wodospad Gam Blanc. Malutki, ale jest naprawdę uroczy. Zaraz podejdziemy wyżej i go Wam pokażemy. Nie wiem, ile on może mieć wysokości, z 50 max. Dobra, nie ma co pitolić, trzeba oglądać. Gembleng to o tyle fajne miejsce, że jest tu mało ludzi lub można trafić na momenty, że nie ma ich wcale i niewielki basenik na szczycie mamy tylko dla siebie. W przełomie września i października na Bali trafiliśmy na szczyt sezonu, bo w Europie zakończyło się lato i część osób po prostu szuka słońca, szuka pięknych miejsc i przylatuje właśnie tutaj na Bali. I w bardzo wielu miejscach po prostu hotele są zapełnione po brzegi i trudno znaleźć miejsce. My w Sidemen zatrzymaliśmy się na jedną noc, bo po prostu nie było hoteli. Przenieśliśmy się 20 km dalej pod wulkan Agung. To jest stratowulkan czynny, który ma wysokość 2997 metrów. Ostatni raz wybuchł w 2019 roku. Przepiękne widoki na ten wulkan z naszego hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. Great View Mountain. Kosmiczny widok. Ja Wam pokażę teraz, jak to wygląda. Zobaczcie tutaj za moimi plecami. I chociaż sam hotel standardem ustępował poprzedniemu, to ten bajeczny widok na pola ryżowe i największy wulkan na Bali
wynagradzał wszystko. Na Bali dowiedzieliśmy się, że w nich potrafią żyć bardzo jadowite pająki. Zobaczcie, jaką polecajkę sprzedał nam nasz przewodnik. Taki wodospad, zupełnie nie ma turystów, sami lokalsi. Jak przybyliśmy, tutaj kompletnie nie było nikogo. To jest miejsce obok takiego wielkiego pomnika Buddy. No po prostu magia. Do tego jest bardzo fajna woda, nie za głęboka, zimna, co jest bardzo istotne w takie dni, gdy jest 30 więcej stopni. Czysta magia. To jest taki duży wodospad. Nie wiem, nie potrafię ocenić, ile on ma, 40-50 metrów. A tu obok jest mniejszy. Ja już go nie filmowałem, nie pokazywałem, bo skupiliśmy się na tym dużym, no ale naprawdę fajne. Najlepsze jest to, że do tego miejsca prowadzą bardzo strome schody, a wcześniej taki asfalt bardzo stromy. Człowiek się schłodzi i się znowu rozgrzeje na podejściu. Ale to jest naprawdę niezły trekking. Nie za długi, bo od parkingu jest chyba 500 metrów. I co? Warto było schodzić tam? Szczerze. Wszystko zostało mi już odpuszczone. Holy God widzi wszystko. Ale co, że się męczysz? Jaki ja tu wysiłek. O Jezu. Dajesz, Jeszcze Dorys, kawał dajesz. drogi. Ale ciaputki twoje się dobrze sprawdzają, widzę chyba, co? To jest zajebiście. Przepraszam. No fajne. Pokaż te ciaputki mi, pokaż tutaj. Uwielbiam te buty. Ty normalnie? Nie, no dobrze wyglądają, ale się trzymają chyba dobrze. Czekaj, wyrównam oddech i powiem. Powiedz. Po pierwsze, super trzymają stopę. Po drugie, są turbolekkie, bo one są z korka. A po trzecie, są bardzo wygodne. A już noszę je 3. sezon, więc naprawdę petarda. O, dziękuję Ci za ten odpoczynek. W okolicy trafiliśmy na jedną z wielu firm zajmujących się produkcją kawy typu luwak, czyli tej zjedzonej i wydalonej później przez łaskuna palmowego. Chcieliśmy się przekonać na własne oczy, jak to wygląda i jak smakuje kawa przygotowana przez ludzi, którzy się na tym znają. Dobra, musimy to wyznać. Nie kupujemy luwaka, nie pijemy luwaka. Zatrzymaliśmy się tutaj po to, żeby zrobić to pierwszy i ostatni raz, czyli 2 razy. I po spróbowaniu takiego luwaka jakby w środowisku naturalnym, w miejscu, gdzie się go produkuje, gdzie oni wiedzą, jak go przygotować, dalej uważam, że no szału nie ma. Szanuję zdanie innych, jeżeli ktoś lubi luwaka, no okej, trudno. Każdy ma jakby swoje preferencje i swoje smaki, a tym bardziej luwak nie przekonuje mnie, gdy się przyjedzie i widzi się te zwierzątka, które są w klatkach i które są trzymane tam tylko po to, żeby zjeść ziarenka kawy, wydalić i żeby na tej kawie można było zarobić więcej hajsu. No nie, absolutnie to do mnie nie przemawia. Także wolę normalną kawę, normalnie zbieraną, zmieloną i heja.
Nasz kierowca, przewodnik Wajan zabrał nas do swojej wioski, żeby pokazać nam, jak wygląda ceremonia podziękowań, takiego dziękczynienia Bogom. My mieliśmy w planie, jadąc na Bali, zobaczenie ceremonii kremacji, ale one się akurat w tym czasie w tej okolicy nie odbywają, będą za miesiąc. A te ceremonie odbywają się między innymi we wrześniu, tak nam powiedział, o ile dobrze się zrozumieliśmy. I te ceremonie odbywają się właściwie w każdej takiej wiosce. Są ochraniane, mają swoją ochronę, ubraną w specjalne uniformy. Jest przygotowywane dużo jedzenia, bo to jest okazja nie tylko do złożenia darów Bogom, ale również do świętowania wspólnego jedzenia. Is for people or for God? For God and for people. Okay. Yeah. For the eat. Znaczy, że dla ludzi. Każdy będzie mógł spróbować takiej przekąski. Słuchaj, kiełbaska tu jest. Kurczak i wieprzowina i kiełbaska taka w balijskim stylu. I warzywa. Jak oni to zjedzą? Przez weekend się nie będą ruszać. Potwierdza się to, co wiedzieliśmy przed wyjazdem na Bali. Młodzi mówią lepiej po angielsku, od starszych nie mogliśmy się dowiedzieć, co to za ceremonia, a dowiedzieliśmy się, że to jest wyjątkowa ceremonia, która odbywa się raz w roku, nazywa się Purnama Kapat. Normalna Purnama to jest takie święto pełnego księżyca i ono jest co miesiąc, a to odbywa się, no mówię, tak jak powiedziałem, raz w roku, wyjątkowo celebrowane, więc mamy naprawdę wyjątkowe szczęście, że trafiliśmy akurat w tym momencie. Jak już jesteśmy przy ceremonii i przy różnych duchowych obrządkach balijskich, na przykład dzieci przez kilka pierwszych miesięcy w ogóle nie dotykają ziemi, są noszone po to, żeby nie złapały złych mocy, żeby nie miały kontaktu ze złem. A w ogóle mnie zaskoczyła, nie powiem, że zauroczyła, ale mnie zaskoczyła ich historia ślubów. Oni mają w ogóle kilka rodzajów ślubów. Śluby międzykastowe to jest mezalians jak u nas. Jeżeli ktoś z wyższej kasty żeni się z osobą z niższej kasty, no to nigdy już nie będzie miał praw przynależnych tym osobom z wyższej kasty. Jeżeli kogoś nie stać, nie ma kasy, to porywa pannę młodą. Przez kilka dni żyją tak jak mąż z żoną, później wraca, prowadzą negocjacje i później jest jakiś drobny, mały poczęstunek, ale to nie jest takie wystawne święto. A normalny ślub balijski to jest naprawdę taka duża impreza. Są jeszcze śluby zarezerwowane na przykład dla jedynego syna w rodzie. Kilka jest w ogóle rodzajów, nie da się wszystkiego zapamiętać, oni znają to lepiej, no ale pewnie w internecie jakbyście poszperali, ja chyba wyczytałem 6 czy 7 rodzajów takich ślubów. Jakbyście poszperali, to też dowiedzielibyście się, że to jest naprawdę przedziwne. Where are you from? From Poland. Poland, yeah. Przyjechaliśmy do Pałacu Wodnego Tirtaganga. Idealne miejsce, żeby koło południa lub chwilę po południu się schłodzić, bo temperatury są naprawdę obłędne. Gdy my jesteśmy pod koniec września, to jest regularnie 30 do 35 stopni, więc naprawdę sporo. To jest w związku z tym masę ludzi. Z jednej strony można sobie tutaj pochodzić, a z drugiej jest tu też taki basen do pływania, gdzie można po prostu wejść i złapać normalną temperaturę. Matko, co tu się dzieje? Ile ryb? Nie widzieliście tyle, no po prostu. Ale oczywiście turyści karmią te ryby, czym się da. Gdyby kogoś interesowało, ile kosztuje paliwko na przykład do skutera, to obecnie kosztuje 10 000 rupii za litr takiej zwykłej 95,
a lepsza, tutaj turbo jest napisane, kosztuje 15 900 rupii za litr. Powoli przemieszczamy się w kierunku zachodniego wybrzeża Bali, a cel tej podróży poznacie w kolejnym odcinku. Tak chwaliłem Łajana, ale doszło do nieoczekiwanej zmiany miejsc. Mamy nowego kierowcę, ponieważ Łajan jest chyba bardzo religijny i poprosił nas o podmiankę, ponieważ chce zostać na swoim święcie w swojej wiosce. No, trudno co robić. Ten kierowca okazuje się być chyba jeszcze lepszy. Zaproponował nam po drodze, żebyśmy spróbowali prawdziwego balijskiego jedzenia, nie indonezyjskiego, ale balijskiego. Nazywa się, zobaczcie tutaj, babi guling i to jest wieprzowina. On podkreślał, że oni nie są muzułmanami, Hindu, oni mogą jeść wieprzowinę, więc spróbujemy. I to jest takie typowo lokalne jedzenie, które też jest tanie, bo porcja kosztuje chyba $2. To chyba jest jakiś przysmak, bo to jest skóra, taka chrupiąca na chrupko upieczona skóra. A tu jest coś w rodzaju gulaszu, tu z limonką. No wygląda ciekawie, zaraz spróbujemy jak smakuje. Okej. No. Tradycyjna kuchnia na zapleczu tej restauracji. Słuchajcie, oni tutaj przygotowują wieprzowinę. Hello. Hello. There's a pig. Yeah. Is it the fire? Yeah. Ini dipasangkan. I mamy kawałki tej chrupiącej skórki, jest mięso, są warzywa, jest ostry sos i jest ten rosół, taki wywar z kawałkami wieprzowiny. Lubią wieprzowinkę tak upiec na chrupko. Na chrupiąco, no jedliśmy Bardzo przed dużo tutaj momentem kawałków takich chrupiących było. skórę ze świni, przeżycie ekstremalne. Ale ona chrupka jest, ona jest jak chipsy. No ale masz świadomość, co jesz. No mam świadomość co jem, wiedziałem co jem. W ogóle było to strasznie ostre, ja zieję ogniem i muszę się skupiać, żeby... Nie, ciekawe. Nie, bardzo ciekawe w ogóle, chcieliśmy tego spróbować jak najbardziej, Tak, zawsze próbujemy. typowo nowych lokalne smaków, balijskie i to jest prawdziwie balijskie jedzenie. Więc warto, żeby wiedzieć, spróbować też jedzenia w takiej knajpce. Jesteśmy w drodze na Jawę, więc miejscowość taka totalnie lokalna. My jesteśmy bardziej dla nich atrakcją niż oni dla nas. Jesteśmy dalej w tej restauracji, tak mi przyszło do głowy, gdy zobaczyłem kalendarz, że powiem Wam o takiej ciekawostce na Bali. Na Bali jest 210 dni w roku, my mamy 365. Zobaczcie ich kalendarz. Na Bali obecnie jest rok 1945. My mamy 2023. I Balijczycy ciągle świętują. Tu mają święto, tu mają święto. Te święta są na takim ich kalendarzu opisane. Tu, gdzie widzicie kropki, są święta. W sumie to całkiem fajnie, no. Zawsze są jakieś powody do tego, żeby było wolne z roboty. Sambal matah di sini. Sambal matah. Is Tradisional. Yes, Yeah, spicy. traditional Bali. Traditional Bali. And then name the Gondo kangkung. This is vegetable. Yeah. This is chicken. Chicken there. Betutu, yeah. Not for chili, yeah. Not spicy. Not for fried. Only this. Boiled. Yeah, boiled. Boiled. Yeah. And this is traditional. And this is Chicken too. chicken version. I zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby spróbować tradycyjnego dania balijskiego z Bali Wschodniego. I ono się nazywa Ayam Betutu Mentempeh. Ja tak czytam po polsku, pewnie trochę inaczej brzmi. No i dotarliśmy do Sanur. Nie będziemy Wam robili relacji z tego miejsca, dlatego że tutaj ja się głównie skupiałam na nurkowaniu, więc nie dalibyśmy rady, żeby pokazać miasta, pokazać okolicy, bo po prostu byłoby to bardzo chaotycznie, za mało jest tutaj czasu.
A też swoją drogą Sanur jakoś też nas specjalnie nie zachwyca. Natomiast to, co jest pod wodą w tej części Bali, jest naprawdę rewelacyjne. My wyjeżdżamy stąd w różne miejsca na Bali na nurkowania, między innymi Tulamben, między innymi Padabang Bay i na Nusa Penidę, która podobno jest najlepszym miejscem, ale jak faktycznie jest na nurkowaniach, to zobaczcie inny film. Tutaj zostawiam Wam zakładkę, więc wpadajcie i pooglądajcie sobie film o nurkowaniach na Bali. 3 dni, 3 miejsca, pełen zachwyt. Zobaczcie ten motyw. Sklepik i stacja paliw. Sklepik taki, tutaj wszystko mydło i powidło. I jakieś do mycia, i orzeszki można kupić. I różne przyprawy, i przekąski, wodę i paliwko do skutera. Dla wytrwałych na koniec podsumowanie tego, o czym warto pamiętać i wiedzieć jadąc na Bali. Zacznijmy od internetu, bo o to pytaliście, gdy jesteśmy tutaj na stories przez nasz Instagram. Internet kupiliśmy na lotnisku. 51 giga kosztowało nas 450 000 rupii i wydawało nam się, że to jest zupełnie ok, aż podczas jeżdżenia po Bali i podczas wyjazdu na Jawę zorientowaliśmy się, że można to było rozwiązać zupełnie inaczej. Kupić najtańszą kartę SIM i później w jakimś minimarkcie doładować ją poprzez maszynę. Doładowanie 50 giga karty, którą już macie i która już jest zarejestrowana, kosztuje 250 000 rupii, więc 200 000 zaoszczędzacie na jakieś tam inne rzeczy. My przed wyjazdem zamówiliśmy sobie kierowcę, który okazał się fajnym kierowcą, ale jeżeli chodzi o przewodnika, no to gorzej. Absolutnie możemy go polecić jako kierowcę. Odebrał nas z lotniska, przywiózł w określone punkty, więc naprawdę spoko, był przyjemny, sympatyczny, fajny gość. Ale zdecydowanie lepiej mieć takiego 2 w 1, przewodnik i kierowca. Tak. Cena jest taka sama, a zawsze jest to wygodniejsze. Później ten kierowca nam się zmienił, bo ten nasz nie mógł jechać z nami na Jawę, więc polecił nam naszego kolegę. I to Madiego? Był, tak, i to był strzał w dziesiątkę, ten Madi był naprawdę super i tutaj możemy polecić z czystym sumieniem. Do Madiego numer gdzieś tutaj Wam zostawię, żebyście mogli ewentualnie, jak będziecie jechali, też skorzystać, bo jest to facet naprawdę godny polecenia. Ma orientację, on wchodził na Kałahidżen, wchodził na Bromo, w ogóle ma orientację, jest przewodnikiem, więc naprawdę spoko gość. Zabrał nas też na fajne jedzenie balijskie, takie typowo tradycyjne w ich takich miejscach. Ale powiem Wam, było poza naszą skalą ostrości. Ja ostre bardzo lubię, ale mnie lekko wyjęło. Może powiem, ile to kosztowało. My zapłaciliśmy za 5 dni, odebrał nas z lotniska, zawiózł nas do Ubud. Tam zostaliśmy na 2 dni, po 2 dniach, po 3 dnia po nas przyjechał i 5 dni z nami był łącznie też z przejazdem na Jawę, na wejście na Kałahidżen. To wszystko nas kosztowało $400 i z powrotem przywiózł nas do Sanur. Z paliwem, z parkingami. Możecie też wybrać opcję skutera i podróżować samemu, ale pamiętajcie też o jednej rzeczy. Jeżeli aplikacja Google, jakakolwiek inna aplikacja pokazuje Wam czas przejazdu, to ten czas nie będzie miał się nijak do rzeczywistości. Drogi na Bali są słabe, są często dziurawe, są bardzo zatłoczone. I krótko mówiąc, ten czas czasami razy 2 trzeba zrobić. Z naszych doświadczeń 20 km 40 minut i tutaj jakby tego... Norma. Tak. Pytaliście nas też o jedzenie, o sensacje żołądkowe. My nie mieliśmy, natomiast no każdy... My jesteśmy mocno zaprawieni, my już podróżujemy bardzo długo, więc całe lata i my raczej nie miewamy sensacji żołądkowych. Jeden raz zdarzyło nam się na Filipinach, ale to też nie na tyle, że leżeliśmy jacyś tam chorzy z gorączką czy jeszcze coś. No i w Meksyku też mieliśmy jakieś tam lekkie perturbacje. Natomiast zawsze zabieramy Imodium, zawsze mamy ze sobą też nifuroksazyt. Raczej nam się to nie przydaje. Ja osobiście polecam Imodium. Genialny lek, jeżeli złapały Was rozstrój żołądka i no mielibyście duże problemy. Imodium... Ja myślę też, że na każdego co innego działa, ale Imodium tak. Ja uważam, że jest tak. bardzo Natomiast no powiem Wam tak po medycznemu, no jest luźny stolec, no o kupie też trzeba powiedzieć, tak, ale nie na tyle, żeby to było jakieś uciążliwe, po prostu, no zaparć w podróży nie ma, o tak, w Azji.
i w tego typu krajach. I po jedzeniu na ulicy. Ale też nie bójcie się tego, naprawdę. Tutaj wszyscy to jedzą i chyba że ktoś ma naprawdę bardzo, ale to bardzo wrażliwy żołądek, to już każdy musi wiedzieć sam. Kolejna ważna rzecz to hotele. Ty jesteś tutaj lepsza, bo ty to wszystko załatwiałaś. Mieliśmy zabukowane tylko 3 pierwsze noce w Ubud, pierwsze i później na bieżąco bukowaliśmy na Booking. Naprawdę jest tych hoteli dużo, jest z czego wybrać, także Ale nie są ma też problemu. takie, które są poza bookingiem i są cudowne. Tak, też są to na Google Map patrzycie hotele i też bardzo łatwo znaleźć, także z hotelami nie ma problemu. Wszyscy rozmawiają po angielsku, młodzi, w hotelach obsługa absolutnie tak. Bardzo często można korzystać z WhatsAppa i przez WhatsApp się ewentualnie dogadać. Ceny hoteli od 250 tysięcy rupii w górę. Te, które my korzystaliśmy, można też za 50 zł hotel wynająć. Także Tak, te, które mówimy o swoich, nie? Bo my jakiś tam lubimy swój my standard mamy i jakieś tyle. swoje preferencje, tak. Ale za 100 zł za dobę to już naprawdę można fajny hotel znaleźć. I miejsca, które chcielibyśmy ewentualnie powtórzyć, gdybyśmy mieli wrócić na Bali, to? No to w Ubud, na pewno Ubud i w Ubud Room for Dessert, restauracja i całe to przeżycie kulinarne. Sideman, miejscowość, przepiękna, pola ryżowe. I w ogóle ta północ Bali, bo ja mam wrażenie, że my tak liznęliśmy i trochę za mało. Tam było absolutne piękno. Sideman i okolice. Tam są przecudne pola ryżowe. My nie pojechaliśmy jeszcze wyżej i mam wrażenie, że tam jeszcze wyżej może być jeszcze ładniej, bo tam chyba, tak mi się wydaje, że rzadziej docierają turyści. Wszyscy skupiają się gdzieś na dole, lecą do Ubud, do takich najbardziej popularnych miejsc. Bardzo polecamy też Kawah Ijen, wulkan, absolutnie warto. My byśmy chcieli zrobić jeszcze Bromo, jeżeli będzie możliwość, to kiedyś wejdziemy na Bromo. Jest powód, żeby wrócić na Bali. No, na pewno nurkowanie, snorkeling. Nurkowanie absolutnie petarda. Ja Wam podłączę w karcie na górze film do nurkowania, żebyście sobie zobaczyli też, jak piękne są nurkowania, lub jeżeli będziecie chcieli spróbować, nie macie licencji, snurkowanie na Bali. I jeszcze jedna ale to bardzo ważna rzecz, to jest ochrona przeciwsłoneczna. Bez 50 w ogóle tutaj nawet nie przyjeżdżajcie. My jesteśmy cali spaleni. Ja mam spalone nogi, spalony dekolt, więc 50 i kilka Ja mam razy bardzo dziennie odporną trzeba się skórę, smarować. tak, i 50 się smarowałem, jeździliśmy skuterem. Ja jestem przygrzany po 50 i to po kilku smarowaniach dziennie też nie odpuszczałem. No i jeszcze jedna ostatnia, zakupy w Ubud. Jeżeli macie ochotę zrobić tutaj jakieś zakupy, to tylko w Ubud. Największy wybór, najniższe ceny. Można kupić naprawdę bajecznie piękne rzeczy, od ubrań poprzez dodatki do domu, biżuterię, naprawdę no cuda. Ja mam taki niedosyt zakupów w Ubud. Jak kiedyś tu wrócę, to oj. Ubud będzie na tydzień, Tak. a nie na 3 dni. Pyszne jedzenie, no jest naprawdę cudnie. Dzięki, że oglądaliście z nami ten film. Jeżeli Wam się podobało i chcecie podziękować za porady, zostawcie lajka. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, zostawcie też suba. I do zobaczenia w kolejnym filmie.